Cześć kochani, słuchajcie. Ewelina Lewska, ci co mnie znają, pozdrawiam. Ci co się cieszą na mój powrót do Polski, pozdrawiam razy dwa. A ci co mnie nie znają, jestem Ewelina, jestem mentorem, jestem coachem. Robię dużo różnych fajnych rzeczy w życiu, uważam, i zapraszam Was na moją stronę ewelinaleska.com. Tam jest blog, jest kanał YouTube i jest Insta. Posłuchajcie, dzisiaj chcę Wam trochę nagadać, bo przeszłam te 26 kilometrów i oczywiście mogłabym teraz tu siedzieć i mówić o tym, jak to mi strasznie bolą nogi, ile mam odcisków, jak to mi strasznie wszystko spuchło podczas tego marszu, bo to był marsz w bardzo niskiej temperaturze, jak się okazało, i mogłabym tak zrobić. Ale nie zrobię. Wiecie dlaczego? Bo ja Wam powiem jedną rzecz. Wiecie, co się dzieje z nami? My jesteśmy generalnie chowani w trybie ofiary. Jak jesteśmy mali, zobaczcie, i nie dostajemy uwagi, i dzieje się tak w naszym życiu, że machamy o tą uwagę i jej nie dostajemy, to nagle, słuchajcie, chorujemy. I zobaczcie, co się dzieje. My chorujemy i nagle zjawia się babcia, ciocia, wujek, mamy wszystko, co chcemy, przynoszą nam słodycze, rozpieszczają nas i mamy wszystkich uwagę. Zobaczcie. I co nam to mówi jako dzieciom? A to, że jak będziemy siebie żałować, że jak będziemy chorować, że jak będziemy mówić o tym, jak bardzo jest nam źle, to dostaniemy wszystkich uwagę i współczucie. Czyli zaczynamy działać jak z automatu. I zobaczcie, jak to się później przekłada na nasze życie dorosłe, bo my żyjemy w ogóle w mentalności ofiary. Co słychać? A, dobrze. A jak zacznę płakać, a jak zacznę mówić o tym, jak strasznie jest mi źle, jak strasznie mnie wszystko boli, jak strasznie mi dokucza jakaś choroba, na którą cierpię, ze stresu oczywiście, to mam uwagę wszystkich i współczucie. I dlatego my lubimy być nieszczęśliwi. Zobaczcie, jakie my mamy benefity z tego. Mamy uwagę tego i tego. I wszyscy stoją nad nami i się trzęsą. Dlatego nie będę Wam mówić o tym, co mi się przydarzyło. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nagrywam to po to, żeby nie mówić o tym, że my jesteśmy w mentalu ofiary, bo nagram podcast o tym, ale chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć właśnie o naszym niechciejstwie. O naszym nie, mi nic nie trzeba, u mnie wszystko jest w porządku. Mi nie trzeba tego i tego. Co za bzdura, słuchajcie. Załóżmy, że jestem chora, potrzebuję rosołu, potrzebuję, żeby ktoś do mnie przyjechał, potrzebuję, żeby ktoś mnie złapał za rękę, potrzebuję, żeby ktoś mi dał tabletkę, bo mam taką gorączkę, że ledwo widzę. Mam telefon, słuchajcie. Dzwoni przyjaciółka, brat, whatever. Dzwoni i odbiera mi, co mówię. No, jestem chora, głos mi gdzieś tam drży. Mam taką gorączkę, że widzę potrójnie, słuchajcie. No i dostaję komunikat. Przywiozę ci zupę. Przywiozę ci lekarstwo. Nie trzeba. Odkładam słuchawkę. No i co się dzieje? Nie trzeba, a w środku mamy co? Jezus, tak, błagam Cię, przyjedź, jestem chora, źle się czuję, mam ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, bolą mnie tak kości, że zaraz wyjdą ze mnie dosłownie i błagam Cię, przyjedź. I po prostu mnie pożałuj w tym dzisiejszym dniu, bo jestem chora. Ale to nie widzi światła dziennego, bo my to w ogóle sobie tak lubimy, zobaczcie, zgadywać, co inni myślą. A pewnie pomyślał to, a pewnie zrobił to, a pewnie pomyśli to. Ale my nie mówimy o swoich potrzebach. Dlaczego? Bo jak byliśmy mali, mamy bardzo mocno zaniedbaną tą część nas, to my nie wyrażamy swoich potrzeb. My nie mamy prawa, nie dajemy sobie prawa, mamy to prawo, a nie dajemy go sobie, źle powiedziałam, żeby powiedzieć, tak źle się czuję, potrzebuję Twojej pomocy. Tak samo przy rozstaniach, tak samo przy cokolwiek nas złego tak, mam kłopoty, ktoś mnie zostawił, jestem samotna, potrzebuję kontaktu, proszę przyjedź i mnie pożałuj. I to są momenty, kiedy możemy siebie żałować, gdzie mamy takie ekstremum. Ale generalnie zobaczcie, jak my funkcjonujemy. Dość, że jesteśmy ofiarami przez całe życie, żeby mieć czyjeś współczucie, żeby mieć uwagę. My lubimy być nieszczęśliwi, bo wtedy otoczenie zwraca na nas uwagę. Zobaczcie, jacy my jesteśmy niedokochani. My cały czas chcemy czyjejś uwagi, czyjejś atencji, czyjejś miłości, czyjegoś wsparcia.
Jeżeli nie dostajemy tego w sposób zdrowy, to dostajemy chorobą. Zawsze pożałujemy, zawsze my tak narzekamy przecież. Jak powiem Ci, że jest mi bardzo źle, to będę mieć Twoją uwagę, będziesz mnie słuchać, będziesz mi współczuć, będziesz dla mnie po prostu. A normalnie tego nie ma. To jest temat poważny do zastanowienia. Ja nie chcę się zbytnio na tym rozwodzić, bo będzie o tym podcast osobny, ale zobaczcie, jakie to jest ważne. Czyli my żyjemy w syndromie ofiary i niepotrzebowania, niechcenia. Jakby to powiedzieć, tak, niepotrzebstwa. O, niepotrzebstwa. Tak zupełnie nie po polsku. My nie potrzebujemy. Czyli, bo my jesteśmy wychowani w trybie, że albo nie zasługujemy na to, albo nie wolno nam mówić o tym głośno, bo jesteśmy gdzieś stłumieni. Ale oczywiście wszystko, co na zewnątrz, jak stłumicie, to skończy się to łuszczycą, chorobą stawów, depresją, w ostateczności rakiem. Niestety. Wiecie w ogóle, że przekonanie o chorobach genetycznych jest mitem? To są najnowsze doniesienia w ogóle ze Stanów. Wiecie, że nie ma czegoś takiego jak choroby genetyczne? Wiecie, że zrobiono badania, gdzie połowę kobiet z tym genem raka piersi, który miała Angelina Jolie, która zrobiła sobie mastektomię i zbadano te kobiety i połowa z nich zrobiła tą mastektomię, a druga nie, bo połowa z nich w ogóle nie zachoruje, bo nie ma czegoś takiego jak choroby genetyczne. To są najnowsze odkrycia nauki, słuchajcie, coś niesamowitego. Ale o tym będzie osobne nagranie. Także my żyjemy w przekonaniu, to co w naszych mózgach i udowodniono przy tym raku, bo ja powiem o tym genie, będzie osobny podcast na ten temat. Był taki eksperyment przeprowadzony w Stanach i tam para zaadoptowała dziecko, słuchajcie, i cała choroba zmagała się z rakiem jelita grubego, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, niespokrewnieni i to było gdzieś tak w obiegu, tak w mózgu, tak zakodowane, że to dziecko w wieku lat 18 zmarło na raka jelita grubego. Niesamowite rzeczy, słuchajcie, się dzieją dookoła nas. Niesamowite rzeczy dzieją się w świecie. Ale dobra, o tym będzie osobne wideo, o tym będzie podcast. Ja Wam o tym wszystkim opowiem, bo ja śledzę te doniesienia i jest to bardzo interesujące. Czyli 1% tak naprawdę naszych genów odpowiada za choroby. To są choroby choroby genetyczne, typu choroby genetyczne, zaprzeczam samej sobie. Choroby z ekstrachromosomem, choroby Downa, to jest 1%. A reszta, co jest spowodowana naszych chorób? Stres i przekonanie, że zachorujemy. Skoro mama, tato mieli zawał, ja też będę mieć zawał i ja będę go mieć, bo ja w to wierzę. I tutaj stawiam kropkę. Dobra, wracamy do tego, czyli żyjemy w syndromie bycia ofiarą. W syndromie niechciejstwa, pomimo że krzyczymy o tą uwagę, bo nie jesteśmy nauczeni wyrażania swoich potrzeb i proszenia o nie. I w syndromie uzależnienia od złego życia, bo wtedy mamy tylko cudzą uwagę. Przemyślcie to, to są ważne tematy. Mówcie o tym, czego Wam potrzeba. Jeżeli chorujecie, jeżeli ktoś wam złamał serce, jeżeli dzieją się te wszystkie rzeczy, które nam się przydarzają w toku życia, jeżeli ktoś dzwoni zapytać Wam, czy Wam czegoś nie potrzeba, to tak, właśnie potrzeba Wam. I mówcie o tym głośno. I tego Wam życzę. Dzisiaj będzie nowy wpis na blogu, a ja Wam o tych ciekawostkach wszystkich to opowiadam, bo ja tego tak nie zostawię. Także trzymajcie się. Maraton zaliczony i nic mnie nie boli i było fantastycznie. I koniec. Tutaj stawiam kropkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.